Dzień dobry, nazywam się Maciej Machowski i jestem dyrektorem produktu odpowiedzialnym za uchwyty akcesoria w firmie Rywaler HC. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować nasze dwa nowe uchwyty MIG-MAG. Pierwszy z nich uchwyt M6W i drugi M6 OSW. Uchwyty M6W i M6 OSW są to nowoczesne konstrukcje zaprojektowane tak, aby maksymalizować moc i wydajność przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niedużych gabarytów i wagi. Są to uchwyty chłodzone cieczą do zastosowań w przemyśle, zaprojektowane i stworzone z myślą o współczesnych urządzeniach, szczególnie urządzeniach spawających prądem pulsacyjnym. Parametry uchwytów. Uchwyty są chłodzone cieczą, występują w długościach 3, 4 i 5 metrów w przypadku uchwytu M6W i w długościach 3 i 4 w przypadku uchwytu M6 OSW. Uchwyt M6W jest to uchwyt do spawania wszystkimi rodzajami drutów spawalniczych. Uchwyt M6 OSW jest to uchwyt specjalizowany, uchwyt do spawania drutami miękkimi, czyli aluminiowym i CUSI. Jeżeli chodzi o parametry prądowe, obciążalność tych uchwytów w cyklu 100% przy chłodzeniu, czyli przy osłonie gazowej dwutlenku węgla, jest to 550 A. W przypadku mieszanki M21 jest to 530 A. Są to parametry podane dla łuku natryskowego. Zwróćcie Państwo uwagę, że również w tabeli podajemy parametry dla łuku pulsacyjnego. Łuk pulsacyjny stawia dużo większe wymagania uchwytom, generuje wyższą temperaturę, w związku z czym obciążalność uchwytów jest niższa. W przypadku uchwytów M6W i M6 OSW obciążalność przy spawaniu prądem pulsacyjnym w 100% wynosi 380 A. Średnice drutów, które możemy zastosować w uchwytach, są od 0,8 do 2 mm. Tak wysokie parametry uchwytu przy niedużych gabarytach i wadze były możliwe do uzyskania dzięki wielu nowatorskim technologiom i specjalnie zaprojektowanym częściom eksploatacyjnym. Technologia B-Flow. Technologia B-Flow polega na dwóch obiegach cieczy chłodzącej w palniku. Jeden obieg chłodzi obsadę dyszy gazowej i odbiera ciepło z dyszy. Drugi obieg, znajdujący się wewnątrz palnika, chłodzi łącznik prądowy i końcówkę prądową. Technologia Force Cool. Technologia Force Cool polega na specjalnie zaprojektowanych kanałach, którymi płynie gaz osłonowy. W sposób wymuszony chłodzi on części eksploatacyjne palnika, szczególnie końcówkę prądową. Obie te technologie, B-Flow i Force Cool, wpływają na bardzo efektywne chłodzenie palnika. W związku z tym, tak jak podkreśliłem na początku, przy relatywnie niedużych gabarytach i efektywnym chłodzeniu uchwyt uzyskuje tak wysokie parametry. Co istotne, przekłada się to również w bardzo istotny sposób na żywotność części eksploatacyjnych. W stosunku do standardowych uchwytów, uchwyty M6W i M6W mają kilkukrotnie dłuższą żywotność części eksploatacyjnych. Technologia Nozzle Retention System. W uchwytach standardowo spotykamy dwa rodzaje dysz gazowych. Albo dysze nasadzane, albo dysze nakręcane z gwintem. Oba te rozwiązania mają swoje zalety i wady. W przypadku dysz nasadzanych zaletą jest to, że dysza nasadzana lepiej styka się z głowicą palnika. W związku z tym palnik lepiej odbiera ciepło z dyszy gazowej i dysza jest efektywniej chłodzona. Minusem tego typu rozwiązania jest to, że przy dłuższym stosowaniu te dysze się po prostu zsuwają. W przypadku dysz nakręcanych problem zsuwania się mamy wyeliminowany, dysza jest pewnie trzymana na gwincie. Minusem tego typu rozwiązania jest to, że pomiędzy dyszą a częścią gwintowaną tworzą się mikrokomory powietrzne. Powietrze jest bardzo dobrym izolatorem ciepła. W związku z tym efektywność odbioru ciepła z dyszy gazowej przez system chłodzenia jest niższa niż w przypadku dyszy nasadzanej.
Dysze w uchwytach M6W i M6OSW łączą zalety obu rodzajów dysz, to znaczy nasadzanych i nakręcanych, jednocześnie eliminując słabe strony tych dysz. Dysza jest nasadzana na panik, w związku z tym dobrze odbiera ciepło i dodatkowo zabezpieczona pierścieniem, tak aby się nie zsuwała z uchwytu. Technologia Sputter Insulation Chamber. Dysza gazowa posiada specjalną komorę odprysków, w której zbierane są odpryski w postaci pierścienia. Co to powoduje? Ułatwia to serwis uchwytu. Wystarczy odkręcić dyszę i wysypać odpryski. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że odpryski w sposób minimalny przywierają do łącznika prądowego i końcówki prądowej. Technologia Optimized Soft Wire Welding dotyczy uchwytów M6OSW. Tak jak wspomniałem na początku, uchwyty stworzone do spawania drutami miękkimi, aluminium i CUSI. Każdy detal tego uchwytu, począwszy od dyszy gazowej, palnika, prowadnika drutu, jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze i najpłynniejsze podawanie miękkiego drutu oraz możliwie najdoskonalszą osłonę gazową. Teraz zaprezentuję Państwu części eksploatacyjne, począwszy od końcówek prądowych. Końcówki prądowe na gwincie M10 wykonane z miedzi wzmacnianym cyrkonem i chromem. Końcówki o specjalnym kształcie z dodatkowym stożkiem z tyłu. Stożek ma dwa zadania. Po pierwsze, wchodzi w głąb łącznika prądowego i styka ściankę łącznika dla lepszego przepływu prądu. Transfer prądu odbywa się nie tylko i wyłącznie przez gwint końcówki, ale również przez stożek. Dodatkowo stożek ten współpracuje z technologią Force Cool, czyli jego kształt ma za zadanie jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze chłodzenie końcówki przez gaz osłonowy. Łączniki prądowe. Łączniki prądowe wykonane z miedzi o wysokiej przewodności dla wytrzymałości przy wysokich prądach. Łącznik prądowy w uchwycie M6OSW posiada dodatkowo o-ring uszczelniający. Dysze gazowe. Dysze gazowe, o czym wspomniałem wcześniej, posiadają specjalną komorę do zbierania odprysków, pierścień mocujący oraz są nasadzane. Dodatkowo sama budowa dyszy jest bardzo solidna. Ścianka ma grubość 3 mm, co również wpływa na jej odporność temperaturową. Prowadniki drutu. Do uchwytów M6W i M6OSW mamy prowadniki stalowe, powlekane do drutów stalowych, grafitowe do drutów nierdzewnych oraz specjalnie dedykowany do uchwytu M6OSW prowadnik poliamidowy. Prowadnik, który jest bardzo wytrzymały i jednocześnie powoduje bardzo małe tarcie drutu w tym prowadniku, co też przekłada się na stabilne i płynne podawanie jego od rolek do końcówki prądowej. Do uchwytów M6OSW dodawany jest zestaw montażowy prowadnika drutu. Zawiera on przyrząd pomiarowy, obcinaczkę do wkładu oraz ostrzynkę. Średnica prowadnika jest taka sama jak średnica rurki kapilarnej w rozłączu. W związku z tym usuwamy tą rurkę. Za pomocą narzędzia pomiarowego odmierzamy odległość do rolek podajnika. Wtedy docinamy wkład na taką długość, aby drut wychodził z samych rolek do prowadnika, jak najbliżej tych rolek. Dzięki temu nie ma miejsca, w którym miękki drut mógłby się zagiąć. Zapewnia to stabilne prowadzenie drutu. Palniki mają podwójny obieg cieczy, wykonane są bardzo precyzyjnie. Końcówka prądowa osadzona jest centrycznie, z odchyleniem, tolerancją plus minus pół milimetra. Innowacyjnym rozwiązaniem jest specjalny kompozyt okalający zewnętrzną część szyjki palnika. Częstym uszkodzeniem palników wodnych są uszkodzenia mechaniczne. Palnik jest gdzieś przypadkowo puknięty, w związku z tym odkształca się jego metalowa część, zapycha kanały chłodzące, palnik się przegrzewa. Ten kompozyt jest dużo bardziej odporny na uderzenia. W rękojeściach znajdują się specjalne komory powietrzne. Powietrze, jako bardzo dobry izolator temperatury, a w tym wypadku jest to istotne, izoluje temperaturę z palnika do rękojeści. Przewody uchwytów. Przewody zaprojektowane i testowane na 1 000 000 przegięć.
Żyły prądowe w przewodach są dodatkowo powlekane cyną. W związku z tym są bardziej odporne na niskiej jakości płyny chłodzące. Przewód gazowy jest wyeliminowany, gaz płynie przewodem na spiralę. We wtyku centralnym mamy możliwość dowolnej konfiguracji wyprowadzenia przewodów cieczowych. Powyższe detale i rozwiązania tworzą całość, czyli nowoczesne narzędzie do spawania, które zapewni wydajniejszą pracę, zmniejszy zużycie części eksploatacyjnych i zredukuje czas przestoi potrzebnych na ich wymianę, co przełoży się na oszczędności Państwa w firmie. Na koniec krótka prezentacja mocy uchwytu i wydajności chłodzenia. Do widzenia.